Siemka, ja jestem Adacho i wiem, że wy już znacie ten układ. Ostatnio jak otwierałem karty na moim kanale, to jeszcze za moimi plecami wisiała żarówka na kablu, ale dzisiaj nie żarówką, ani nie moim żyrandolem, ani niczym, co jest za moimi plecami będziemy się zajmować. Będziemy się zajmować tym, co jest przed moimi plecami i w ogóle przede mną, czyli kartami, które ostatnio wysłał mi mój widz Sebastian, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i mu dziękuję za to, że postanowił, oprócz tego odcinka Pokurw, gdzie otwierałem od niego paczkę, zapewnić mi jeszcze trochę kontentu na kanale. Dzisiaj będziemy się zajmować jedną z tych dwóch paczuszek, tych boksów. Tym razem mam do wyboru, co mogę sobie na początku otworzyć. Jest to Super Dragon Ball Heroes, czyli karcianka japońska, gra arkadowa, gra na automaty, która dla nas, Europejczyków, w ogóle dla nas, osób nie mieszkających w Japonii, raczej zbyt dużego sensu nie ma, bo to są karty, które po prostu kładło się na automatach, one były sczytywane przez te automaty i generalnie służyły one do grania. Oczywiście kolekcjonować też je można, ale Super Dragon Ball Heroes, mimo tego, że w moim sercu dalej jest, to jest już grą, która jest zakończona, chociaż w Dragon Ball Dragon Ball, dobrze mówię? Dragon Ball Super Divers to się nazywa. I żeby was nie zmyliło, to nie jest Dragon Ball Super Divers, tylko Dragon Ball Super Divers. No to właśnie, dziękuję za te bardzo proste nazwy. Czyli to są super nurkowie. Jeśli macie mieć pretensje do kogoś albo do czegoś, że nie ma naszego ukochanego Supa Dupa, to możecie mieć pretensje właśnie do tego. Super Divers pod koniec 2024 roku wygryzło, w zasadzie zastąpiło Dragon Ball Super Heroes. W Divers jest też tryb, że można korzystać z tych starych kart Heroes, ale tym się będziemy zajmować później. W zasadzie nie będziemy się dzisiaj zajmować grami na automaty. Te automaty zostały odświeżone, ale tak jak mówię, nas w Polsce tym bardziej to nie obchodzi, bo nie jest to coś, z czego my możemy korzystać. Jak widzicie, tutaj jest na tym boosterze automat, zdjęcie jak to wyglądało. Teraz te automaty mają takie 3 ekrany, widziałem jak to wygląda. Powiem wam, że jest to dość imponujące, że te karty, które się fizycznie ma, kładzie się na pewnym polu i ta postać, która jest na karcie, jest wgrywana na ekran i można nimi grać, więc na pewno chciałbym czegoś takiego kiedyś spróbować w życiu, ale nie sądzę, żebym kiedyś miał okazję polecieć do Japonii. Jest to na pewno jakieś moje małe marzenie, chociaż nie wiem, czy nazwa, chociaż niech będzie, że nazwę to marzeniem, ale może kiedyś. Tak czy inaczej, to co mamy tutaj przed sobą, to jest z tego co kojarzę, bo troszeczkę tutaj poszukałem, żeby wiedzieć, z czym to się je. Set trzeci, taki ekstra set trzeci, wszystko jest tutaj po japońsku, no bo jak przed chwilą wytłumaczyłem, to wszystko jest coś, z czego mogą korzystać Japończycy. Nie wiem, czy to jest tutaj opisane, ale trójka jest dość mocno sugerująca, że jest to set trzeci. Mamy tutaj spis kart. Oczywiście mamy nazwę karty, w zasadzie kod karty, nazwę postaci i podejrzewam, że podtytuł tej karty, żeby można było też je jakoś łatwo identyfikować. Jeśli chodzi o to, co byśmy chcieli trafić, to jest to karta sekretna, bo w sumie mamy 40 kart i z tego co kojarzę, to zupełnie to inaczej wygląda niż w przypadku znanego nam do tej pory Dragon Ball Super Card Game, które też już otwierałem w przeszłości na kanale, czy tego starego, czy tego z Fusion World. To są boosterki, w których mamy tylko 3 karty. I z tego co widziałem, nie ma ich na card markecie. Ja pudełko sobie odłożę. Nie ma ich na card markecie. Podejrzewam, że z dwóch powodów. Są to karty typowo do grania i typowo pod Japonię robione. No i też jest druga rzecz. One nie są już, wydaje mi się, że wartościowe aż tak bardzo. Chociaż mogę się mylić, bo wiadomo, często jest tak, że jak karta jest już mało dostępna, to robi się wartościowa. Tylko że tutaj sama gra jest jakby zakończona. Można oczywiście nimi grać w tym trybie Heroes, ale z tego co słyszałem, Super Divers nie radzi sobie jakoś dobrze. Ja mniej tutaj będę gadał, więcej będę otwierał. Tak jak powiedziałem, 3 karty są w środku. Będziemy mieli z tego co kojarzę też jakąś rozpiskę, jeśli chodzi o rzadkości. O właśnie, to zanim przejdziemy sobie do tego, ja to bym chętnie położył na widoku, albo na początku bym wam to pokazał, bo teraz widzimy też rzadkość tych kart. C to jest oczywiście common, czyli najczęstszy, najmniej wartościowy typ. Widzę, że nie ma też uncommon, czyli UC. Następnym typem jest R, czyli rare. Super rare, czyli SR i widzę, że jest kilka tych. Są dwie UR-ki. Numer 9 to jest UR i numer 23 to jest UR. Oczywiście to też chcielibyśmy trafić. No i rzecz jasna karta, na którą chyba najbardziej polujemy, czyli ta 40, która nie jest oznaczona jako 40, tylko jako sets, czyli secret. A więc ja to sobie tutaj zostawię, żeby w międzyczasie sprawdzać, z czym my tutaj mamy do czynienia. Z tego co widzę, mamy kartę 14. Czy tutaj jest jakoś oznaczona dodatkowo ta rzadkość? Nie wydaje mi się, przynajmniej nie widzę tutaj jakiegoś jednego określenia. Zaraz sobie zobaczymy może też rewers. Jak widzicie, tutaj te rewersy też są opisane, mamy statystyki tych kart.
Podejrzewam, że jakieś umiejętności, rzecz jasna tego wam czytać nie będę. Tutaj mamy jakieś chociaż może, czy holo jest bardziej zaznaczone w przypadku tego... No właśnie, kogo? To jest chyba Kibito Bu. Z tego co widzę. Czyli Majin, chociaż to jest Kid Bu, który pochłonął Kibito... Może Shina? Kibito Shina? I... Jest tutaj takie diamentowe tło. Ktoś, kto jest graczem Dokana, ten doskonale wie, że to też jest obecne w Dokanie. To jest karta o numerze 6, a więc mamy kartę Rare. Już widzę, że karty Rare mają takie diamentowe tło, natomiast jeśli chodzi o ilość innych efektów, to chyba nie ma tutaj jakoś szczególnie większej ilości tych efektów. Okej, mimo tego, że jest to druga najczęstsza rzadkość, to efekt wygląda fajnie. Jakoś nie ma tutaj wielkiej ilości tej folii świecącej, ale ten efekt diamentów w rzeczywistości wygląda on lepiej niż na kartach w Dokanie, bo wiem, że karty w Dokanie są często znienawidzone. W sensie te efekty są znienawidzone, ze względu na to, że ludzie raczej nie są fanami tego, że ich karty wyglądają jak festiwal światełek. No ale okej. Będę z tego co widzę musiał tutaj sprawdzać cały czas na bieżąco. Mamy numer 13, a więc kartę Common. Zresztą po efektach też będzie widać. Ten Baby Vegeta ma dość taką bardziej wegetową fryzurę niż zwykle, nie? Numer 31 i... Wow, chwila. Numer 11 to jest, moi drodzy, karta SR. Czyli mamy Vegetę z GT i już tutaj widać, że efekt kart SR jest inny niż kart R. Chociaż szczerze, czy on jest lepszy? No pod tym kątem może się prezentować nieco bardziej interesująco, bo te kontury postaci, jest więcej takiego złota. Tutaj też jest więcej folii, ale... Czy to jest lepsze niż ten diamencik w przypadku tego Trunksa? No nie wiem, spierałbym się szczerze. Myślę, że tutaj już jest to kwestia preferencji. Z drugiej strony oczywiście mamy statystyki, więc jeśli chodzi o dodatkowe efekty, to raczej tego z tyłu nie zobaczymy. Natomiast trafiliśmy coś ciekawego. Nawet tutaj sobie to sprawdzę, bo tak jak mówiłem, na Card Markecie tego nie ma, ale jestem na eBayu. Na eBayu jest tego trochę, więc zobaczymy PUMS 13-11. Czy są takie karty w internecie wystawione czysto z ciekawości, po ile one chodzą? Są różne. Jeden gość wystawił za $4, drugi za 14, a trzeci za $20, więc wydaje mi się, że powiedzmy, że kilkadziesiąt złotych taka karta kosztuje. No wydaje mi się, że w przypadku aukcji na eBayu to nie ma co nawet się za bardzo sugerować jakimiś pojedynczymi aukcjami, bo tutaj mamy ludzi prywatnie, którzy to wystawiają. Niektóre oczywiście też karty mają grading, są wysłane do tej... Nie pamiętam jak to się tam konkretnie nazywa, ale do tych ludzi, którzy robią grading i potem oceniają stan karty w skali 10-punktowej. One oczywiście są droższe, ale w przypadku Card Marketu to po prostu jest tak, że mamy jakąś średnią z 30 dni i łatwiej jest określić faktyczną cenę. Znowu był jakiś Babidi, który nie jest Babidim, tylko Bubidi. W zasadzie on chyba nawet jest w Dokanie, ten Bubidi. Zamasu, całkiem ładny art i mamy kartę R z tego co widzę, bo jest to zamaskowany Saiyanin, zobaczymy jego numer, to jest numer 30. O, czyli ostatni, nie 30, 40 jest kart. To jest karta R, zamaskowany Saiyanin. Okej, niech będzie, idziemy dalej. Byłoby dobrze trafić, kurde, coś takiego rzadkiego, jakby się udało trafić jakiegoś Super Rara, to się tak nazywało? Nie. UR, tak jak w Dokanie zresztą. Pan, Trunks, podobnie chyba będzie w każdej sytuacji, że pierwsze dwie karty to są jakieś rery, nie rery, tylko komony, a tutaj mamy na ostatniej karcie coś rzadszego, chociaż z tego co zauważyłem to R jest takim minimum. Z tego co widzę to tutaj za każdym razem jest przynajmniej R jako ostatnia karta, więc tak nawet myślę sobie, że nie ma chyba sensu szczególnie jakoś tego odkładać, więc zrobimy tak, że tego Vegetę, który jest trochę rzadszy, odłożę na jedną kubkę, te komony idą tutaj na bok, a karty Riri idą tutaj. Ok, żeby można było to jakoś łatwo tutaj oddzielić. Bo wiecie, rzadka jest niby rzadka z nazwy, ale ona tak naprawdę nie jest rzadka, jeśli jest gwarantowana jako ten trzeci slot. Dr. Mew. Gołasu! Wow! Ten jest całkiem ładny. Zamaskowany Rose. Pamiętam ten moment w Super Dragon Ball Heroes. Nawet już nie muszę, widzicie jak się znam? Nawet już nie muszę patrzeć. To jest R, prawda? 37, tak. Końcówka tego seta. Mamy Rose, który jest w tym Super Saiyanie zwykłym, chociaż tutaj włoski sugerują bardziej Super Saiyanie 2, ale on potem wiadomo co robił, nie? Ktoś ostatnio powiedział, że powinienem do tej kompilacji tych najlepszych momentów z Heroes wrzucić jeszcze scenę, kiedy on się transformował w Super Saiyana 3 Rose, bo wtedy się wydarłem. Patrzcie jak to bardzo przypominało mi 13 odcinek. Co się stanęło?
O, ludzie. Ja do tych filmów nie podchodzę aż tak bardzo nostalgicznie jak wy. Bardziej mnie ściskało tam czasem z żenady, ale stwierdziłem, że zrobię sobie zrobię taką kompilację. 17, znowu gołas. Wow. Widzę tutaj złotko, ale co to jest za dwójeczka? Okej, kolejna SR-ka. To jest bardzo ładne, chociaż Gohan wygląda trochę źle, ale bardzo ładnie to wygląda. I widzicie? Jakieś tutaj są oznaczenia, żeby to położyć na automacie drugą stroną, albo na przykład się tak robi i wtedy karta ma jakieś inne umiejętności. Podoba mi się ta karta i wiecie co? Ja ją sobie zobaczę. To jest PUMS 1302. Różnie jest. Bez gradingu jest $6, 9, $7. Z gradingiem jest 100, ale to jest mint, bo jest stan na 10 oceniony, więc generalnie też powiedzmy, że paręnaście złotych. Myślałem, że będzie więcej za taką ładną kartę. Ten Gohan z Goku podobają mi się znacznie bardziej, ale niech będzie. Powiem wam, że te boosterki się całkiem wygodnie otwiera. Nie wiem, jakaś ta folia taka bardziej... Albo ja już wszedłem mam już wprawę, albo ta folia jest jakaś taka bardziej przyjazna do otwierania. To jest ten gość, którego też mieliśmy w Dokanie. Jak on się nazywa, to ja nie pamiętam. Nauczycielka matematyki, witam serdecznie. I... Burori. Okej, to jest Broly. Broly jakiś Dark. To jakaś taka grubsza ta karta się wydaje. Oczywiście, no widzicie po efekcie, że to jest karta R. Tak, dobrze mówię, 33. Ale, kurde, no tyle tutaj się dzieje. Ja jestem fanem tej folii, kurde. Czemu to jest tak, że te karty R... Może taniej jest robić na przykład. Taniej jest zrobić taką diamentową folię niż tę złotą. Ale... Co ja tam się znam, nie? Ja się znam tak zwanego. Mai! Zwykła... O! Super Saiyanin to jest, kurde, trudno ich rozpoznać wszystkich. Po stroju widzę, że to jest jakaś postać fuzyjna, więc wydaje mi się, że to jest Gotenks dorosły. Gotenks Xeno to jest, tak? Dobrze mówię? I to jest Gohan Xeno. Czy tam jakiś inny Super Saiyanin 3. No nie, no to nie jest chyba Xeno. Xeno to oni mają takie kurtki i miecze z tyłu, a tutaj mamy po prostu Gohana w Super Saiyanie 3. Też w wersji rzadkiej. Mamy delikatne diamentowe tło, ale okej. Zastanawiam się, czy tutaj działa to w taki sposób, że jest też ograniczona ilość takich lepszych kart na całego boksa, bo jeśli się okaże, że te dwie karty to jest wszystko, to by się to zakończyło małym rozczarowaniem. Nauczycielka znowu To jest kolega, który tutaj jest na obrazku! Wow! Ja pierdolę, to jest Dadziewiona! To jest karta UR! Wykrakałem, to jest karta UR! A ja nie mam koszulek przygotowanych. Excuse me. Akurat dobrze się składa, że mam pod ręką. Może nie ta gierka, ale... Kurde, balans, że tak powiem. Mamy Gogetę UR, z tyłu on... Dobra, niech będzie, że... Nie, z tyłu on wygląda normalnie, więc tutaj nawet nie będę otwierał tego gościa jeszcze raz. Ale jest Gogeta. I jak on tu wygląda? Czyli te efekty są tak naprawdę nałożone na siebie, bo mamy delikatne diamentowe tło. I to już takie nawet tęczowe diamentowe tło. Plus jeszcze te złote efekty, które mieliśmy na kartach SR. O, panie! W takim razie jest sprawdzanko. Jak już mam te koszulki, to też te UR-ki włożę. Chociaż one... Będę kiedyś jechał do Japonii. Powiem wam, biorę te karty ze sobą. Biorę te karty ze sobą i mówię arigato gozaimasu, kakatte koi. Komuś tam powiem, jakiemuś Japończykowi. Ikuzo. I wiecie, jak to będzie. A potem się okaże, że on ma jeszcze lepsze karty. Jaki to jest numer? 9. Sprawdzanko. Powiem wam, że tutaj różne są ceny. 12, mówię w dolarach. 20, 15. Jakiś tutaj Gem Mint PSA 10 oceniony 150. 40. Ktoś tutaj wystawia bez żadnego gradingu. Różnie tutaj ludzie próbują to wystawić. Wszystko to wystawione na eBayu w Stanach Zjednoczonych, ale... Najmniejsza cena to jest $12, ale wydaje mi się, że to jest taki, kurde, jak to się mówi, lowball. 50 zł. Kurde bele. Jazda bez trzymanki. To teraz jak już dosłownie powiedziałem to w tym momencie, w sensie to, że tam już w tych kolejnych booster packach nie będzie żadnych dobrych kart, w którym trafiłem tego Gogetę. Tutaj jakiś Dark Magic, 17 i znowu Future Gohan z tego co widzę pobliźnie. Też karta Rare. Powiedziałem, że już nic nie będzie. Wleciała UR-ka. Być może tutaj nie ma takiej zasady. Majub, Trunksik oraz... O, w końcu mamy jakiegoś tradycyjnego Super Saiyanina 3. Tym razem jest to po prostu stary, dobry Son Goku. Nawet nie sprawdzam rzadkości, bo tu widać po prostu, że to jest rzadkie.
w sensie R. Tak naprawdę R nie jest rzadkie, ale jakoś trzeba te rzadkości nazwać. To jest Baby Janemba. To jest ciekawa kombinacja. Pamiętam, że w Dokanie ta karta też była dobra. I widzicie, że faktycznie na tych kartach jest coś takiego, że one mają specjalne umiejętności w zależności od tego, jak się je ustawi. Ten Goku ma jakąś fuzję. A, widzicie, jest czerwona karta, niebieska i jak się je złoży, Goku, Vegeta zmieniają się w SSJ3 Gogetę. A tutaj on jakieś ki robi na bok? A ten w ogóle robi jakiś znak nieskończoności. Wow! Ta gra jest bardziej skomplikowana niż myślałem. Dobra, chyba jednak nie jadę do Japonii. Wiecie, bariera językowa i tak dalej. Nie będę chyba w stanie żadnego Japończyka tam swoimi kartami pokonać, jak ja nie znam nawet zasad. Nie no, zgrywam się. Okej, 17. To jest zwykły... Myślałem, że takie pace'y ma tutaj. Okej. Ten 17 wali na wszystkie strony, z tego co widzę. Maj, już byliśmy tutaj. I Gohanek. Okej. Szczególnego nic tutaj nie wypadło, ale zastanawiam się, może jeszcze coś będzie. Może będzie tak, że jakiś tutaj jeszcze jakaś wleci rzedzioszka. Nowe karty lecą, widzicie, tego Birusa jeszcze nie było. Baby Janemba i znowu ten Goku. Już się powtarzają, chociaż są jeszcze też nowe karty. Jestem ciekaw, czy w całym takim booster boxie jest opcja, żeby zebrać całość, jakby wszystkie 40 kart. Wiadomo, trzeba byłoby mieć dużo szczęścia, bo są dwie UR-ki, ten Secret i kilka SR-ek. Lecz wydaje mi się, że nie jest to do końca możliwe, nie? Bo większość tych erek leci na samym końcu. Ale ogólnie większość można byłoby zebrać. No ja mam tak. Może podejrzewam, że wszystkie komony można zebrać. Jakieś erki, tutaj jako te gwaranty. No i przynajmniej 2-3 rzadkie karty do uzupełnienia. Mew, Pan. Halo? Halo? To jest SR-ka, chwila. Prawda? Asia, tutaj jest 38. No oczywiście, 38 to jest Asia, czyli Aios. Aios. Ja tak nie poznałem, bo ona mówi, siedzi, kurwa, herbatę pije, czy ona, co ona robi? Nie, ona się śmieje po prostu. Okej, no to w takim razie, że tak powiem, booster to sleeve i sprawdzamy cenę tego gówna. Czy tutaj Asia też jest wystawiana? Tej Asi nie ma. Asi nikt nie wystawia... 36, ja dobry numer wpisałem? Ja się zastanawiam, czemu Asi nie ma, tylko jest Męczybuła, a to ja zły numer wpisałem. Jest Asia. 4 dolany, drugi wystawia za 20, jeden za 25. No, jeden w ogóle za 2 dolary wystawił. On chyba się chce tej Asi pozbyć. Różnie jest. Nie wiem, jak ktoś się wybiera do Japonii i jest graczem, odezwijcie się. To wam sprawię prezent. Ale okej, idziemy dalej. Czyli wygląda na to, że tutaj jakieś 4 rzedzioszki wyleciały w całym booster boxie. Czyli to nie jest tak, że mamy, nie wiem, 1 czy 2 rzadkie karty na całego booster boxa. Chyba że SR nie jest uznawany za rzadką kartę. O! Haczyjak, tak zwany warzywiator, tak? Całkiem fajnie wygląda, mimo że postać jest dość zabawna. Ten Goku Black wygląda rozę. To znaczy fajnie, Goku Black wygląda rozę. Ten marchwiak wygląda na różanego, że tak powiem. No dobra, niech będzie. Chociaż szkoda, że taka ładna karta jest tylko R-eczką. Birus na sam start, common, tutaj też ten wariacik i mimo tego, że to jest karta R, to mamy tutaj całkiem fajną postać. Mamy gościa, który robi jakieś szabam na tej planszy, na automacie. Vegito SSJ3, czyli to jest ten gościu, którego mamy po fuzji tego Goku, nie? A nie, bo tutaj jest fuzja tańcowa, czyli Gogeta tutaj jest, a tutaj mamy fuzję Potar. Ale mimo wszystko ładnie wygląda. Wygląd tego Goku Blacka, wygląd tego Vegito jest fajny. Jakby to Klocuch powiedział, fajny jest wygląd twój. No dobra, Hachiyak, Bubidi i znowu mamy coś rzadkiego, chociaż jak jest to rzadkie, to ja nie wiem, ale jedyneczka, to jest numer 1 na tej liście, czyli SR kolejne. Pierwszy Gotenks Super Saiyanin. Kurde, dobrze, że mam tutaj jeszcze trochę tych sleeve'ów, bo się przydają, jak się okazuje. Tak widzicie, sleeve jest dość stary, sprzed 5... Wow, jestem tak stary? 5 lat temu to otwierałem? Możliwe. Chociaż nie, to nie było w tamtym mieszkaniu jeszcze. Nie, to jest z tamtego roku, ale nie otwierałem tego w 21. Chyba w 22 albo 3 to otwierałem. Chociaż kurde, może być, że w 21, bo już w 21 się wyprowadziłem stamtąd. A nieważne. Gotenks, sprawdźmy sobie jeszcze jego cenę. 5, 23, 3, 6, 3, no różnie. Tutaj wygląda na to, że większość osób chyba mniej niż 10 dolarów za to daje, także powiedzmy, że paręnaście złotych jest ten Gotenks warty. Wygląda na to, że taka jest właśnie cena tych kart UR.
a tylko w przypadku UR mówię SR. W przypadku tych kart UR i ewentualnie tego Secreta można liczyć na jakąś większą bombę. Tak czy siak, ostatni booster, 17 z kolegą, 17 bez kolegi i jest Męczybuła. Na sam koniec 36 Męczybuła, karta R, nawet nie sprawdzam jego ceny, no bo to jest tylko RK. Także powiem wam, że jestem zadowolony, bo nie sądziłem, że wpadnie tyle fajnych rzadkich kart. Nie mówię tutaj o rzadkich, tylko o tych UR. Tutaj jest, proszę państwa, bulk, czyli ten cały stosik. Fajnie, że dają ten instrukcję obsługi, że tak powiem. Czy tutaj są jakieś kody do wykorzystania? Nie wiem, kod QR zeskanujcie, może dostaniecie bilet z zaproszeniem do Japonii. Tak się prezentuje zestaw kart rzadkich, które się udało trafić. Wszystkie mają ten ładny diamencikowy efekt. I muszę przyznać, że jestem zadowolony z tego, jak te karty są wykonane, bo jeśli patrzę sobie na jakieś inne karty, nawet nie takie mocne, chociaż oficjalne, to są oficjalne karty, chociażby te z Panini, ale one nie są grywalne, takie kolekcjonerskie, to się po prostu scyzoryk w kieszeni otwiera. A tutaj wygląda na to, że te karty są naprawdę zrobione z jebnięciem. Każda oczywiście ma jakiś tutaj efekt, jak widzicie są różne efekty. Wiadomo, tak jak wspomniałem, to są karty, których raczej się nie da użyć u nas w Polsce, a raczej na pewno się nie da użyć u nas w Polsce, bo są one przeznaczone do gry w specjalnych automatach, chociaż nawet nie wiem, czy te automaty teraz są dostępne, no bo tak jak mówię, Divers wygryzło Heroes. Także Gotenks, Asia, SSJ4 Vegeta, Goku z Gohanem z Cell Sagi i dzisiejszy highlight, czyli Super Saiyajin Ho Gogeta, czyli gość, którego dosłownie mamy na obrazku tego całego seta. Nieźle, udało się trafić żadzioszkę. Sebastian, dziękuję Tobie jeszcze raz, bez Ciebie tego filmu by nie było, bez Ciebie nikt by się tutaj dzisiaj nie... Chociaż zebralibyśmy się w innym filmie, podejrzewam, że mniej specjalnym, więc bardzo dziękuję Tobie jeszcze raz, Sebastian. Jeśli chcesz, mogę Ci te karty oddać. To są Twoje karty. Ja je mogę uznać, że dostanę tylko do wypożyczenia, żeby nagrać film i żeby sprawić Ci tym i mam nadzieję, że Wam dodatkową przyjemność. Także nie przedłużam. Dzięki Wam za oglądanie. Jeśli są jakieś rzeczy dotyczące się tej karcianki albo jakichś technikaliów, które pominąłem, przekręciłem albo są być może ważne, o których Wy wiecie, to jestem bardzo ciekaw. Możecie napisać w komentarzu. Być może macie większą, a raczej na pewno niektórzy z Was mają większą wiedzę na ten temat niż ja, no bo jest to, tak jak mówię, ekskluzywna karcianka dla Japonii. Mało tego, nie tyle co ekskluzywna, co już w ogóle zakończona karcianka. Ale ja nie poprzestaję, zaraz sobie siadam do nagrywania tego wariactwa. Boom, Dragon Ball Super Divers. Tutaj już są karty, które są prawdopodobnie używalne cały czas na tych nowych automatach, więc podejrzewam, że wyglądają też trochę inaczej i może są nieco bardziej rozchwytywane. Kto to wie? Zostawcie lajka, zostawcie suba. Dzięki za oglądanie, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.